Przeglądasz sobie internecik i nagle widzisz to. Początkowo parskasz śmiechem, bo myślisz sobie kolejne barany, które chcą się wybić, ale mimo wszystko ciekawi cię to i zaczynasz się bardziej w tym zagłębiać. I nagle z klasycznego what the robi się what the Witam serdecznie na Owl Drive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie chwileczkę na temat zespołu i o tym, co wyprawiają, co robią, w jaki sposób robią. I już dalej nic nie mówię. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zaczynamy. Słuchajcie, nie jest to tajemnica, że w dzisiejszych czasach większość takich klasycznych, naturalnych rzeczy gdzieś tam się nie przebija. Jest to nudne, a dramy, patologie, przebieranki i dziwne inne cuda gdzieś tam bardziej się przybijają, więc każdy próbuje coś znaleźć również dla siebie. No i tutaj wchodzi nam, słuchajcie, dwóch gości. Właściwie na początku nie wiadomo, czy to są goście, ale jak gdzieś tam się w sieci poczyta, to teoretycznie są goście, chociaż wszystko jest w dzisiejszych czasach możliwe. I są przebrani za jakieś dziwne stroje, w jakieś kropki. Nawet instrumenty są okropkowane, z czego gitarzysta, basista ma oczywiście dwugryfowy instrument, perkusista, więc grają we dwie osoby. I o co tu chodzi? Omijam fakt samego anturażu, który na pewno, nie ukrywajmy, pomaga zwrócić uwagę, że coś tu się dzieje ciekawego. Jakby dwóch gości w sweterkach wyskoczyło i zaczęło to grać, to by po prostu 99% osób to po prostu ominęło dalej i tyle. A tutaj jest punkt zainteresowania. I bardzo dobrze, bo to bardzo dobra strategia. Na początku widzimy coś dziwnego i zaczynamy się właśnie temu przyglądać, analizować, słuchać, o co tutaj chodzi. Po pierwsze, goście grają we dwóch, ale z biegiem jakby rozwijania tej pracy motywicznej, którą odwalają, okazuje się, że oczywiście posiłkują się dość mocną elektroniką. Basista ma nagraną partię basu na loopera. To jest chociażby taki looper jak RC600 chyba, to jest od Bossa. Ja mam taki sam, więc gdzieś tam w czeluści nagrania zauważyłem to. Oczywiście milion innych efektów, fuzów itp. itd. No i do tego dogrywana jest partia gitarki. Bębniarz gra bardzo dobrze, zresztą reaguje na to, co się dzieje na gitarze. Jakby frazowanie, kwestia emocjonalności, muzykalności tutaj jakby się zgadza, ale zarazem się nie zgadza, bo są jakieś takie dziwne machnięcia rytmiczne, jakieś takie czasami dziwolągi. I początkowo słuchacz słucha i tak przecież coś jest nie tak, coś nie stroi. I tutaj zaczyna się właśnie to ciekawe, ponieważ na gryfie gitarzysto-basisty tych progów jest całkiem sporo. Jak weźmiemy sobie klasyczne basidło, czy tam klasyczną gitarę, nagle okazuje się, że gosteczek ma tych progów jakby 2 razy więcej. To tak jak ja mam tutaj progi i każdy z nich byśmy dodatkowo jeszcze przecięli, a właściwie dorzucili między tymi progami kolejne progi. Za tych, którzy nie wiedzą, żyjemy w systemie, w którym jakby mamy 12 różnych dźwięków oddalonych od siebie o tak zwane półtony. Dwunasty. I tutaj już przy oktawie na gitarze, bardzo to ładnie widać, przy 12 progu mamy jakby ten sam dźwięk, tylko że z dwukrotnie większą częstotliwością. Jeżeli mamy, tutaj jest A, powiedzmy tam, 110 Hz, to tutaj u góry jest 220. Ale cały ten system opiera się na 12 półtonach. To samo możemy zaobserwować w klawiaturze fortepianu. 12 półtonów, tam jeszcze są białe i czarne klawisze oczywiście. Jak dobrze wiemy, instrumenty, które nie posiadają progów, mają możliwość oczywiście zagrania tych wszystkich jakby możliwości pośrednich, natomiast to, co zostało zastosowane u tamtych kolegów, właściwie można nazwać ćwierćtonowością, ponieważ jeżeli to jest półton i wszystko dzielimy na pół, to nam się robi ćwierć tonu. Jeżeli przełożę o 2 ćwierć tony, to mi się robi półton, prawda? Czyli tak jak u nas gama chromatyczna, ta 12-dźwiękowa, dająca nam pełen jakby obraz możliwości dźwiękowych, tam została zastąpiona
24 możliwościami dźwiękowymi. Czy ćwierćtonowość jest czymś absolutnie boom, że nagle rozwalili totalnie system? Oczywiście, że nie, ponieważ ćwierćtonowość możemy spotkać nawet wśród kompozytorów muzyki klasycznej, współczesnej, możemy spotkać w muzyce ludów pierwotnych, muzyce Dalekiego Wschodu itp. Itd. Natomiast dla tego całego gąszczu muzycznego, w którym my żyjemy w tym momencie, tego systemu tonalnego, czyli to jak 99,9% muzyki powstaje, wszystkie radióweczki telewizyjne, YouTubiki, płyty, artyści i tak dalej, no jednak żyjemy w tym 12-dźwiękowym schemacie. No i nagle powstaje nam coś takiego, że z tych instrumentów można wydobyć większą ilość dźwięków i tak naprawdę dla sporej ilości osób jest i tak to nie do zniesienia, ponieważ ich mózg nie przejmuje aż tego, nie ma aż tak dużych różnic między dźwiękami. Poza tym no jest to coś zupełnie innego, z czym żyjemy na początek, a dla wielu to, co jest nowe, jest po prostu nie do przyjęcia i tutaj nie chodzi mi tylko oczywiście o muzykę. No ja z muzyką mikrotonową dużo wspólnego nie miałem, przynajmniej taką celową, z założenia. Oczywiście mikrotonowość zawsze się może zdarzyć, kiedy wam gitara nie stroi. Zbyt lekko podciągniemy dźwięk do góry. Lub chociażby tak jak ja w nieudolny sposób próbowałem grać na kontrabasie i tam tych mikrotonów, ćwierćtonów mogło być sporo. No i nie zapominajmy jeszcze słynnego klasycznego dowcipu. Co to jest ćwierćtonu? 2 altówki grające unisono. No, ale to myślę, że dowcip nie dla wszystkich. Ja oczywiście, słuchajcie, nie posiadam takiej gitary z takimi możliwościami ćwierćtonowymi. Oczywiście na dzień dzisiejszy. Mimo wszystko, wiecie, ja jestem szybki tu i teraz i już teraz chciałem w jakiś sposób mieć jakiś substytut jakiejś takiej gitary. Myślałem, czy by jakiś, nie wiem, patyczków do szaszłyka gdzieś tam nie powkładać coś, ale oczywiście zapominamy o rozwiązaniach najprostszych, które bardzo często pomagają w wielu branżach, czyli jak coś się psuje, coś trzeba naprawić, to najlepsze oczywiście jest gafer oraz trytytki. No i słuchajcie, zrobiłem coś takiego. 3 trytytkami sobie gdzieś tam w środku gryfu powiększyłem troszeczkę skalę, po to chociażby, żeby wam wolno zaprezentować, o co w tym wszystkim chodzi. No wiadomo, jak sobie zagram od C chromatycznie normalnie, to nagle tutaj będę miał taką możliwość. Słyszycie w ogóle różnicę? Słychać, że te dźwięki się zmieniają, natomiast jest to totalny kosmos. Oczywiście to jest totalna prowizorka i nie działa to nawet tak jak trzeba. Mniej więcej akurat te trytytki są w wysokości progów i coś tam buczy, ale coś idzie na tym zagrać. Wiecie, ogólnie w tych ćwierćtonach najbardziej słychać jednak to, że to są ćwierćtony, kiedy są obok siebie, bo wtedy ma to jakiś taki, powiedzmy, wydźwięk, bo jak zagram, no też to może słychać, ale nie aż tak bardzo jak zagranie jeden dźwięk po drugim. No i to samo próbowałem zrobić oczywiście w gitarze. No tutaj było trochę trudniej, bo nie mogłem dopasować wysokościowo trytytek do wysokości progów, ale w niektórych dźwiękach idzie coś tam uzyskać, więc mimo wszystko dla totalnej beki postanowiłem skomponować krótki motyw melodyczny troszeczkę w oparciu o taki schemat, że wchodzi bęben, do tego wchodzi bas, już nie będę nic loopował, po prostu wiecie, nie gram na żywo, więc nie muszę tego robić. Do tego wchodzi basik, a następnie gitarka.
Wiem, że porównując moją ekspresową, szybką twórczość do tej wybitnej już twórczości zespołu, który faktycznie nie lepiej niech sam wymawia swoją nazwę, czyli to jest w ogóle pikuś. Ja to zrobiłem absolutnie, wiecie, dla zabawy, po to, żeby w ogóle sprawdzić, jak to wygląda. No ja jestem ciekaw, czy w dobie dzisiejszego internetu takich projektów będzie coraz więcej. Wiecie, zarazem jak będzie coraz więcej, to ten pierwszy będzie mniej wyjątkowy, bo każdy będzie mówił, ej, brzmisz dokładnie jak tamci, prawda? Natomiast bardzo cieszą mnie takie projekty. Już gdzieś tam w sieci można było poczytać, że jedyny zespół, którego AI nie zastąpi, prawda? Chociaż pewnie jakby algorytmy dobrze zaprogramować, to by zastąpił. Natomiast mega cieszy mnie właśnie w tej dzisiejszej dobie zastąpiania prawdziwych muzyków i w ogóle pomysłów sztuczną inteligencją. Coś w ogóle stworzonego w ogóle od czapy, teoretycznie przynajmniej, albo dla większości. Coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego, z przeogromnym anturażem. Ja oczywiście życzę i myślę, że nawet w sumie nie mam co życzyć. Po prostu wielki sukces tego projektu i przeniknięcie czegoś takiego do mainstreamu. Absolutny sztos. Na pewno będzie miało to swoje dalszy rozwój wypadków, tak? Wiecie, akcja tworzy reakcję. Sam fakt, że ja nagrywam ten materiał, już jest jakąś reakcją na to, bo zostałem zainspirowany. To, że wy to oglądacie, to jest kolejne jakby koło łańcuchowe, które się gdzieś tam napędza. Także pomysł ciekawy, łącznie z tym, że zresztą słowo się rzekło na początku tego filmu, czy tam gdzieś w trakcie i powiedzmy, że tutaj stawiam kropkę i sytuacja okaże się za jakiś czas, co dalej z tym tematem. Zostawiam taki rąbek tajemnicy, ale myślę, że ten, kto będzie chciał, to dobrze wie, o czym was mówię. Słuchajcie, mimo wszystko projekt ciekawy. Dajcie w ogóle znać, co wy na temat tego projektu sądzicie. Czy słyszeliście, widzieliście wcześniej, czy dowiedzieliście się chociażby ode mnie, bo zaraz będziemy otwierać lodówkę i będą nam wyskakiwać. Na pewno linię ciuchów, słuchajcie, tych gwarantuję. Albo nagle wszystkie sukienki i bluzy w kropki, które już istnieją, bo i tak takie istniały, po prostu skoczą na wartości coraz bardziej. Także no, myślę, że to dla kultury będzie miało przeogromne znaczenie. A ja właśnie w tym filmie chciałem po części, może osobom nawet niezwiązanym z gitarami, wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi w tych zabiegach artystycznych, głównie w tej, nie wiem, czy powiedzieć ćwierćtonowości, czy mikrotonowości, prawda, chodzi. Także słuchajcie, dziękuję wam, czekam na wasze komentarze, co wy sądzicie na temat tego projektu. Ja dziękuję serdecznie patronom kanału i zapraszam was do oglądania dalszych materiałów na Overdrive Fun Studio, a jak chcecie zobaczyć możliwości chociażby loopera, którym ja tam parę lat temu, w sumie to ładnych parę lat temu, gdzieś tam się również wygłupiałem, no to tutaj macie też filmik, to sobie obczajcie, a poza tym zobaczcie inne firmy, oczywiście na kanale również. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnych materiałach.